Witam na moim kanale. Drodzy widzowie, Halef, Keklerin Charusy w ostatnim odcinku doszła do takiego punktu, że teraz wszyscy z niecierpliwością czekają na nowy odcinek, w którym czeka nas o wiele większe rozliczenie. Yıldız, słuchając ostatnich rad swojej biologicznej matki Ayten Hanum, podjęła decyzje, dzięki którym jakby odrodziła się na nowo. Dzięki jej zdecydowanej postawie Meryem Hanum i Sultan Hanum trafiły do więzienia za zabójstwo Nergis Hanum i Hilmi Beya, rodziny, która wychowała Melek. Teraz przyszedł czas na najpiękniejszą chwilę. Yıldız i Serhat siedzą przy stole ślubnym, biorą ślub i oboje są bardzo szczęśliwi. Ale właśnie, gdy wszyscy są szczęśliwi, nagle wszystko może się odwrócić. Melek pojawia się w bramie rezydencji, zakrwawiona, z dzieckiem na rękach. Czy ten widok wywróci do góry nogami szczęście Yıldız i Serhata? Kto zrobił to Melek? Odpowiedzi na te pytania mogą być największą przeszkodą na drodze do szczęścia pary. Po ślubie Yıldız i Serhata kierunek wiatru w rezydencji się zmieni. Odtąd Serhat będzie nie tylko przywódcą, ale także mężem, który podejmuje decyzje razem z Yıldız. Postawa, jaką Yıldız wykazała się przy wydawaniu wyroków więzienia, będzie odtąd kształtować sposób zarządzania Serhata. Ta sytuacja może być niepokojąca, zwłaszcza dla tych, którzy przywykli do starego porządku. Jednak największą zmianą jest to, że Serhat będzie teraz musiał myśleć także jako ojciec. Jakie miejsce w jego życiu zajmie dziecko przyniesione przez Melek? Ta niepewność może w przyszłości prowadzić do napięć między Serhatem a Yıldız. Przejdźmy do Yıldırım'a. Gdy tylko usłyszał o ślubie, ogień zemsty w nim rozpalił się na nowo. Serhat wyrzucił go i jego zwolenników z rezydencji, zesłał do innego miasta i powiedział, że nigdy nie będą mogli wrócić. Ale Yıldırım nie należy do tych, którzy łatwo się poddają. Dla niego to zesłanie jest w rzeczywistości okazją do przygotowania jeszcze większego ataku. Bardzo prawdopodobne, że Yıldırım zaatakuje w dniu ślubu, w momencie, gdy wszyscy czują się bezpieczni. Jego słowa zamienię w grób nie są puste. Albo zasadzka, albo zamach, albo krwawe rozliczenie na terenie ślubu. Nie można zapominać, że Yıldırım nie jest sam, że wciąż czekają na niego lojalni ludzie. Ziyan Ağa nie czekał nawet na wyjście z więzienia, aby rozwieść się z Meryem. Dlaczego? Być może myślał, że nie przeżyje pobytu w więzieniu. Być może był tak zły na Meryem, że chciał jak najszybciej zerwać z nią wszystkie więzi. Ta decyzja pokazuje, jak bardzo zachwiane jest zaufanie Ziyana do Meryem. Gdyby poczekał, być może jego gniew by opadł, być może podjąłby inną decyzję. Ale on zdecydował się zakończyć swoje małżeństwo pochopną decyzją Keonti. Jak Meryem zareaguje na ten rozwód? Kobieta, która latami czekała na Ziyana, która mimo wszystko starała się utrzymać rezydencję pod jego nieobecność. Być może wciąż tliła się w niej jakaś nadzieja, mimo że trafiła do więzienia. Ale ta decyzja Ziyana zgaśnie ostatnie światło nadziei w sercu Meryem. Najpierw przeżyje wielkie załamanie. Ale jest nieprawdopodobieństwo, że dzięki swojej silnej osobowości nie pozostanie cicho i jakoś odpowie. Ta postawa Ziyana jeszcze bardziej wyizoluje Meryem i być może popchnie ją do zemsty. Czy Sultan Hanum została zaatakowana w więzieniu, czy zmarła? To pytanie nurtuje wszystkich. Ten atak jest punktem zwrotnym dla Sultan Hanum. Ci, którzy chcą ją zniszczyć, najwyraźniej zapomnieli, jak bardzo jest uparta. Sultan Hanum przeżyje na przekór swoim wrogom, a kiedy wróci, pokaże im, z kim mają do czynienia. Śmierć byłaby dla niej najłatwiejszym wyjściem. Myślę, że na pewno przeżyje. W nowym odcinku Krwawy powrót Melek, groźba Yıldırım'a i los 2 kobiet w więzieniu najwyraźniej przykuwają nas do ekranu.
Nie zapomnijcie subskrybować i włączyć powiadomień. Do zobaczenia. Dbajcie o siebie bardzo. Do widzenia.